Taszkent jest ostatnim etapem naszej podróży po Uzbekistanie. To miasto, przez które niegdyś przechodziły strudzone podróżą karawany, a dziś przecinają je linie nowoczesnego metra. Miejsce, które w swej historii było areną wpływów różnych kultur i imperiów oraz dramatycznych zniszczeń spowodowanych srogą ręką natury. Dziś Taszkent to metropolia dwóch światów, starego i nowego, które próbują ze sobą współistnieć, łącząc tradycje z nowoczesnością. W tym filmie spróbujemy Wam je przybliżyć, przedstawiając nie tylko to, co w nim istotne z perspektywy turysty, ale również z perspektywy zwykłego mieszkańca. I jak zawsze postaramy się to zrobić sumiennie i obiektywnie, bez zbędnego upiększania. My jesteśmy już w wagonie. Tym razem mamy lepszy komfort niż ostatnio, jak jechaliśmy z Buchary do Chiwy. Można sobie ponoć zrobić kawę, herbatę, bo tu jest gorąca woda, ale teraz jest 40 stopni. Chyba jeszcze trzeba będzie poczekać. Jest taki zestawik pościeli tutaj. Beata musi pościelić. Teraz każdy sobie musi pościelić. Nie, że Beata musi, bo... No to sobie wszystkim nie wścieliła, na pewno. No, bo już tam we dwóch nie wlezymy. Водка. Самогон. Самогон, да. Самогон много делает. У нас называется бимбер. У нас. Да? У нас бимбер, да. Фляга у них 50 Да. литровый фляга полный. Один бутылка заливает, принесет, запьем, опять Запьем. сходит. Самогон, да. Самогон. Раньше вот в советские времена, Да. в Ташкенте, если пришел, везде зеленый был. Дорога, оба стороны арык был, маленький арык, и там вода протек. А сейчас нет вода. Вот поэтому у нас погода немножко... Jest chlebek, jest posiłek, także gitarka. Chleb z mięsem. Właśnie staliśmy, za godzinę dojeżdżamy, prawda, do Taszkentu już. Ciężko było spać, bo jednak szarpał ten pociąg. Nie? Strasznie szarpał. No, dość głośno tu jest. Tam wygląda tak. Tam mamy walizka i walizki się daje pod te łóżka. Tak. No i tam na dole są. No jest to trochę większy komfort niż w tej plackarcie, to trzeba przyznać. Jest jednak lepiej, jednak standard jest ciut wyższy. Jeżeli ktoś liczy na jakieś mega wygody, no to może się rozczarować, ale ogólnie powiem, że w kibelkach też jest w miarę czysto, nie można narzekać. Jest tam jakieś mydełko, są prześcieradełka świeże, są ręczniczki, spoko, jest herbata jeszcze, o. Tam na talerzykach jest cukier, można sobie zrobić herbatę, tam jest gorąca woda, no i wszystko. Туристы? Прогулялись, да? 3 недели już Uzbekistanu. А, 3 недели уже? Да. Byli Khingan, Amirsoy, Самарканда, Бухара, Хива. А, там уже были, да? А, Музыка поставить или не надо? Можно. Можно музыку? Można. Если можно, поставим. Ale tańcować nie będę. Ну, танцев, да, не будет. Przyjechaliśmy już do hotelu. No co prawda pokój nie jest gotowy, ale dostaliśmy darmową kawę. Można herbatę zrobić, ciasteczka sobie, nawet mleczko pan przyniósł do kawy, także luzik. No i możemy tutaj zostać, prawda? I czekamy teraz na pokój. No jesteśmy w pokoju, no jest to zdecydowanie chyba pod względem komfortu najlepszy pokój, w którym byliśmy. Pod względem wielkości niekoniecznie, ale co ważne jest miejsce do pracy, jest szafa, no telewizor, łóżko jest duże, to tutaj sobie pośpimy razem, bo ostatnio to my mieli osobno. Ostatnio to my spali osobno. Jest już taki bardziej nowoczesny, trzeba powiedzieć, ten hotelik. Tu się jakoś to gasi się światło na pilocie, zaświeca się na pilocie, jest klimatyzacja, no, kibelek, bardzo fajny, nowoczesny, no super to wygląda, są
kosmetyki, są patyczki do uszu nawet. No fajnie, fajnie to wygląda. Do ogrodu wyjście taki fajny tarasik, zobaczcie sobie. No ładnie to wygląda. No już ogarnęliśmy sprawy hotelowe, prawda? I teraz idziemy sobie coś zjeść. Jesteśmy bardzo głodni i około 24 godziny no nie mieliśmy nic porządnego w ustach, że tak powiem, tylko jedliśmy cały czas taką lepioszkę z mięsem suchą, nie? Czuję się nie za bardzo, w sensie takim, że jakby mnie jakieś przeziębienie zbierało już tak od 2 dni, nie? Dlatego idziemy chyba tylko dzisiaj zjeść i później wrócimy, odpoczniemy, prawda, w pokoju, żeby zregenerować siły i od jutra ruszyć w miasto i zacząć konkretne jakieś zwiedzanie. To jest fajna miejscówka, ale znowu jest do centrum 13 km. Jeżeli chodzi o komunikację, jest bardzo tanio, także z tym raczej nie powinno być problemu. Właśnie przejechał jakiś autobus. Fajna opcja też w tym hotelu jest taka, że można sobie herbatę, kawę zrobić w dowolnym momencie, to jest wszystko za darmo, jakieś ciasteczka też tam są. Znaczy się nie było problemów też w ostatnim, co żeśmy byli w Chiwie, bo też poprosiliśmy raz pana o herbatę i od razu zrobił. Chcieliśmy kupić, a on kupić No, nie, chcieliśmy ale kupić, ale zrobi. No. przyniósł sam. No. Tutaj jest gaz, aby mnie przejechała taką Łada starą chyba, czy Wołga to jest jeszcze. A ten gaz tam spieprzył cały czas, słyszeliście jak syczało. A jak już tak sobie idziemy, teraz mamy sporo czasu, także możemy jakoś luźno pokonwersować, o ile to można nazwać rozmową, bo wy nie macie szans na dyskusję z nami jako tako tutaj, ale w komentarzach jak najbardziej możecie się prawda, udzielać i możecie pytać, możecie wyrażać swoje opinie. Pan kierowca, który nas tutaj wiózł do hotelu, był bardzo, bardzo rozmowny i tak z tego wynikało, że nie po drodze mu chyba jest tutaj z tą obecną sytuacją, prawda, i z rządem w Uzbekistanie, tak dało się to zrozumieć, że no chyba szuka jakiejś alternatywy, czy też opcji wyjazdu gdzieś za granicę. Pytał właśnie bardzo, bardzo Polskę, żeby dostał pracę z racji tego, że jest muzułmaninem. Tak ogólnie się martwi, właśnie wypowiadał się odnośnie tego, że on rozumie, że mają obawy ludzie w Europie przed takimi jak on, że on wygląda tak jak wygląda i ludzie kojarzą go z jakimś terrorystą, bo jak muzułmanin to terrorysta. Czyli odpowiedziałem mu po prostu, że kwestia religii raczej nie jest poruszana w rozmowach o pracy, także pod tym względem nie powinien się martwić. Jeszcze się tam pytał, czy może wynająć bez problemu w Polsce mieszkanie. Ja mówię, no też nie powinno być problemu, to zależy od człowieka. Jeżeli ktoś chce wynająć komuś z zagranicy mieszkanie, no to raczej nie będzie to miało znaczenia, skąd on pochodzi. A jeżeli ktoś właśnie jest już jakoś uprzedzony, no to nie wynajmie mu mieszkania, no logiczne. Także mają ci ludzie tutaj takie rozkminy, chyba znają tę sytuację. Nie chodzi tylko o Polskę, tylko w Europie, że jest problem z imigrantami i zastanawia się nad tym, czy ma sens, żeby do nas pojechać, on chce po prostu pracować. Mówi, że ma 3 dzieci, tak? No i tam chyba raczej chodzi mu o to, żeby z rodziną bardziej wyjechać niż samemu. Ponieważ tu jest ciężko z pracą, a jak jest praca, no to jest też nie za dobrze płatna. Mówi też odnośnie tych Chevroletów, że tutaj mają monopol, że ten Chevrolet na przykład za granicą kosztuje połowę tego, co tutaj w Uzbekistanie, prawda, że tu mają dużo drożej, bo jest monopol, tylko Chevrolety chodzą i już to nie pierwszy kierowca narzekał. Tu wszędzie wino, wódka, same sklepy z alkoholem. Złe miejsce my chyba trafili teraz. Słucham? W Taszkencie mamy też pełno kontrastu, zobaczcie, ZIL, taka furka, a tu nowy Chevrolet, nowe Chevrolety, no. A jakie też by mogły być inne. Tam stoi Łada, a co fajne właśnie w tych ciężarowych, zobaczcie co tutaj jest. No, większość tych ciężarowych tutaj jest przerobione na gaz, nawet takie stare. Wrzucają do tego gaz i chodzi to, no i sprawdza się im to jakoś, bo po prostu gaz tu mają tanio. Przyszliśmy do lokalu Eco Food, ale coś nam się wydaje, że z Eco to ma niewiele wspólnego. Ceny są dobre i zjemy sobie, żeby już nie szukać jakiegoś lawasza. Kola taka litrowa kosztuje 12 000 sum, czyli to jest na nasze około 4 zł litrowa kola w lokalu. Lawasz przyszedł, fajnie zawinięty. Dobre jest. Mięsko też jest w środku spoko. Także możemy polecić. 24 zł na 2 osoby i pojedliśmy po kokardkę, nie? Tylko, że to baranie mięso, nie? A baranie mięso ma taki specyficzny posmak i zapach. Nie jest to takie mięso, za którym przepadamy, ale było dobrze doprawione, także całokształt tego lawasza całkiem spoko i można polecić, można tu zjeść. My przyszliśmy do Korzynki, żeby
żeby się rozejrzeć, jak tu się kształtują ceny. I może te chipsy kupujemy, bo one były dobre, nie? Nie chipsy, tylko to były takie chlebki jakby, nie? Smakowe. Bardzo dobre to było. No i tutaj litrowa kola kosztuje 10 tysięcy sum, a w tym lokalu kosztowała 12 tysięcy sum. To są takie sucharki, ale one są pyszne, takie kruche, fajne. Tu bardzo lubią słonecznik z tego co widać, ale słonecznik nie jest tu taniej. No to jest 4,5 prawie. Takie kubki pire po 7 tysięcy, czyli 2 zł, nie? Po 3 zł jest wszystko to. Takie zwykłe zupki to tu mamy po 3000, czyli po złotówce. I rybki, karpki, sazan, ekofish. Tu są ogórki za 15 tysięcy, ale są też ogórki za 42 tysiące. Groszek, bonduel akurat po 14,50. No. Papiery toaletowe 8 po 35 tysięcy. Takie zwykłe 6 po 10 tysięcy. No. Tutaj Colgate mamy 25, też w jakiejś promocji. 26 tysięcy. No. Ceny sera kształtują się w ten sposób. Powyżej setki, ale są też promocje za 86, 7. Te są tańsze, ale nie radzimy ich kupować, bo nie są dobre. Te właśnie te w takich rolatkach. Już takie strasznie sztuczne są, nie są zbyt dobre. Ciasta tu nie są jakoś specjalnie drogie. Taki kawał ciasta po 21 tysięcy, czyli to wychodzi lekko ponad 6 zł. Taki tort kosztuje 150 tysięcy, ten jest 112 tysięcy, około 34 zł, a tu takie mniejsze są po 41, czyli około 13-14 zł takie o. I tutaj te lepioszki pieką. Tu jest 15 chyba, tak? Po 25. 10 po 21, czyli 6 zł. No ale tu takie duże paczki, 30 sztuk po 35. A tu 10 sztuk po 16 też. I tu po 16, 17. Oj, kiełbasy, ale te kiełbasy to nie polecamy raczej tych kiełbas, nie są zbyt dobre. Choć niektórych, czy też nie wszystkie próbowaliśmy, to ciężko powiedzieć. Może te drogie są dobre, ale te, które dostawaliśmy tam na śniadania, to nie były rewelacyjne. Polskiej my nie próbowali. Polska, tak, jest polskaja. Warto też wrzucić tutaj jakieś pieniążki dla dzieciaczków. Także my też wrzucimy jakiś grosik. Byliśmy przed chwilą w sklepie świadkami dość ciekawego zdarzenia, a mianowicie chłopak dał ekspedientce, czy też pani kasjerce, która obsługiwała kasę, kartę. Ona go zapytała o PIN i on jej powiedział PIN i ona sama wbiła ten PIN. Tak ciekawy, może tak tu jest, mają do siebie zaufanie. A co kupiliśmy i za ile, to powiemy Wam już na miejscu, jak wrócimy do naszej miejscówki, ponieważ jest to trochę skomplikowane. Beata nabrała ochotę na sące. Ale tu jest takie stoisko, babuszki tam robią sąsy różne. Skosztujemy, ale to wieczorem, nie teraz. Może pokażemy Wam teraz nasze zakupy, które poczyniliśmy dzisiaj. To kosztowało 55 tysięcy sum, około 17 zł. I właśnie co ciekawe tutaj, jest to kraj muzułmański, Uzbekistan, prawda? Ale no jak żeśmy szli ulicą, to dosłownie sklep za sklepem monopolowy. Jest Zatecki. To już domy na bok, żeby nie było widać. A piwko kosztuje około 3-4 zł. No. Kupiliśmy pastę do zębów za 12, serek za 23 chyba, nie? 22 Taki kawałek. Takie słodyki, coś jak baklawa to wygląda z takim nadzieniem, rolatki takie. I to kosztowało 34, nie? Chiperki te chyba były po 5, czy niecałe 5. Zupki chińskie te były niecałe 3000 sum. Później ta była najdroższa, to kosztowało chyba z 10. Ale postanowiliśmy to kupić, bo będziemy mieli pojemniczek, prawda, na te inne zupki, ewentualnie jakbyśmy zgłodnieli, bo śniadania mamy w hotelu. No i cytryna ile kosztowała? 2359 i sąsy po 5000 sztuka. Te są akurat z czym? Z zieleniną pani powiedziała. Czyli szpinak prawdopodobnie, bo to oni robią ze szpinakiem. No i to wszystko i za te zakupy oprócz tego koniaka i piwka i oprócz tych dwóch sąs zapłaciliśmy 101 tysięcy, 30 zł. Czasami warto właśnie zaopatrywać się w jedzenie na bazarze. My poszliśmy do Korzynki, żeby tylko sprawdzić i kupić sobie właśnie zupki chińskie, bo nie wiem, czy na bazarze kupilibyśmy i te chipsy. Ale teraz już będziemy się zaopatrywać tutaj na bazarze, bo jest bardzo blisko taki bazarek tutaj mamy.
i ceny są zazwyczaj bardziej atrakcyjne Ciasta właśnie. też są fajne. I są ciasta fajne. I ciasto już sprawdziliśmy, było tańsze tutaj na bazarze niż w Korzyńce. To samo. I to na bazarze, nie na bazarze, tylko tam jest taki sklep. Sklepy są na tym bazarze, tak. Tam jest niby mały bazar, a jeszcze oprócz tego są sklepy. Ale ceny w restauracjach, jak już mówiliśmy, w porównaniu do Polski, tu jest zdecydowanie taniej. My mieliśmy rekord na 2 osoby za 12 zł. Na 2 osoby i to najedliśmy się wtedy. I jeszcze z herbatką to było, nie? Najdrożej to jedliśmy na 2 osoby za 65 chyba złotych, coś takiego. I wcale nie najedliśmy najlepiej. się tak, nie najlepiej i nie najedliśmy się najbardziej. A teraz legumy do łóżka i będziemy leczyć. Przeziębienie mnie zbiera. Radek jest chory, ale my się obydwa będziemy leczyć. Musisz mnie wspierać w każdej Oczywiście. chorobie, nawet tej najcięższej. Nawet tej jaką najcięższym jest przeziębieniu. Ja gorzej w życiu chory nie byłem. Dojechaliśmy pod stację metra, która nazywa się Ojbek. Ogólnie chcemy się przejechać i rozkminić właśnie, jak z tym metrem to wygląda. Autobus już mamy opanowany, można spokojnie jechać tą 18. A my w ogóle jeszcze nigdy nie jechali metrem. Ja jechał w Wiedniu metrem, No też wszędzie jechał. bo ja był wtedy młody, to było wiedeńskie metro. Jak ktoś był młody, to dinozaury ciągły to te wagony. Przed wejściem do metra trzeba kupić bilety tutaj. Zanim ruszymy zwiedzać Taszkent, warto wspomnieć właśnie o tutejszym metrze, które posiada jedne z najpiękniej przyozdobionych stacji na świecie. Zaś sam projekt podziemnego transportu jest chyba najcenniejszą dla Uzbeków pozostałością spuścizny sowieckiej. Paradoksalnie to prawdopodobnie tragedia trzęsienia ziemi w 1966 roku stała się przyczynkiem do powstania w stolicy Uzbekistanu projektu pierwszych linii metra w Azji Centralnej. Oczywiście w czasach zimnej wojny w republikach Związku Radzieckiego było ogromne zapotrzebowanie na bunkry przeciwatomowe. Dlatego prócz funkcji transportu projekt miał spełniać również funkcję takiego bunkra. Z tego powodu do roku 2018 nie można było robić tu zdjęć. Pierwszą linię oddano do użytku w 1977 roku. Obecnie linie są 4. 2 zostały zbudowane za czasów sowieckich, kolejne 2 już po odzyskaniu przez Uzbekistan niepodległości. Ostatnia linia po części naziemna została oddana do użytku w 2020 roku. Jednak to, co dla nas turystów najbardziej interesujące, to stacje metra, które są swoistą galerią sztuki. Każda stacja została zaprojektowana przez innych artystów i architektów. To dlatego każda ma swój unikalny styl. Na przykład kosmonautlar zabiera pasażerów w kosmos. Alisher Navoy przypomina wnętrze pałacu Timurydów. Z kolei stacja Pakstakor, pełna geometrycznych ornamentów, nawiązuje do tradycji Uzbekistanu jako krainy bawełny. Oczywiście stacji godnych uwagi jest tu zdecydowanie więcej i bez krzty przesady, moim zdaniem, zwiedzając je, można spędzić tu cały dzień. Radek stoi, a ja siedzę, bo pan mi ustąpił. Próbujemy teraz dotrzeć do Magic Park, takiego fajnego miejsca, które nocą jest bardzo fajnie oświetlone i wygląda, jak sama nazwa wskazuje, magicznie ponoć. No już przyszliśmy do magicznego miasta. Zobaczcie, jak tu jest kolorowo, jak tu jest ładnie. Taki Disneyland jakiś mały. Jest taki klimacik fajny, a tamten zamek trzeba za iść. nami wygląda jak z Disneylandu. To faktycznie to, co powiedziałem o Disneylandzie, takim ichniejszym, no to tu jest potwierdzenie właśnie, że ten zamek tak wygląda jak z Disneylandu. Pewnie za dnia też to wygląda fajnie, ale ta iluminacja robi robotę. Też taka ciekawostka, już kolejny raz to widzimy, mimo tego, że jesteśmy w kraju muzułmańskim,
Ogromna choinka tutaj w tym magicznym parku stoi na środku, w punkcie centralnym. Podchodzą do tego bardzo na luzie, mimo tego, że oni nie mają takiego święta jak Boże Narodzenie, to choinka tradycyjna stoi tutaj, prawda, na tym głównym placu. Na górze jest taka fajna jeszcze atrakcja, jazda tyrolką. Przed chwilą ktoś tu jechał i znowu się chyba ktoś szykuje. W pewnym momencie myśleliśmy, że ta woda na nas poleci. No fajna dodatkowa atrakcja, takie podświetlane wyrzuty wody, kolorowa fontanna. Jak widzieliście przed chwilą, festiwal fontan, który trwa za moimi plecami w tym zbiorniku wodnym. Cały czas coś się dzieje, cały czas woda wyszczeliwuje do góry, czasami leci w kierunku obserwujących, prawda, tutaj to widowisko. Latem rzekomo ta woda nawet wpada na ludzi, także jest to pewna atrakcja. Ciepłe, gorące dni. Dzisiaj jest chłodno, także już chyba sobie darowali to, żeby ludzi moczyć, prawda, dodatkowo, bo nie byłoby to zbyt przyjemne. Read the story, heard the song, thought I knew what love was, but I felt it, but all along, not a clue what love was, till you held me like you do. And only then I knew, 'cause I feel the magic whenever you're near. 'Cause when you touch me, suddenly hurt disappears. When you look at me, all the signs become clear. Oh, I see the sun, the moon, all the stars, constellations appear. But I never knew. Jazd na tej linie, prawda, tyrolką to nie jest wcale takiej drogi, bo kosztuje 50 000 sum, czyli w przeliczeniu na nasze polskie złotówki około 15 zł. Niestety tam też generuje się długa kolejka, także nie wiem, czy będę stał w tej kolejce. Może później tu jeszcze wrócimy i się skusza na taką jazdę. Zobaczymy. No jest też oceanarium tutaj. Jak widzicie, jest otwarte. A tutaj lody. Pan sprzedaje tak jak z tym patyczkiem daje, udaje, że nie daje i tak raz daje, raz nie daje. Robi takie sztuczki z tymi lodami. A tutaj sklep z zabawkami dla dzieci o bardzo wymownej nazwie, a mianowicie Papa kupi. Ha, ha, ha. Dziecko chce, to papa kupi. Miejsce na pewno godne polecenia, warto tutaj zajrzeć, jest to widać bardzo popularne miejsce wśród mieszkańców Taszkentu. Dzisiaj sobota, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo ludzi, godzina przed 20 jest, tak? Jest bardzo zimno, a mimo tego jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Co jest minusem?
że chcieliśmy sobie tutaj zjeść coś, po prostu usiąść i zjeść coś ciepłego, bo jest, tak jak już wspomniałem, bardzo zimno. Wszędzie są zajęte stoliki. Są stoliki ewentualnie na zewnątrz jakieś, ale my już nie chcemy siedzieć na zewnątrz, bo o to chodzi, żeby się troszkę ogrzać gdzieś w jakimś pomieszczeniu i zjeść coś ciepłego, jakoś zupka albo coś takiego właśnie. No i chyba pójdziemy już na metro, ponieważ zobaczyliśmy tutaj wszystko. Jest Registan nawet, ten z Samarkandy, taki jak widzieliście, miniaturka tego Registanu. Są jakieś koncerty, występy, cały czas coś się dzieje. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo atrakcji i być może jeszcze tutaj zajrzymy. A toalety tutaj są bardzo atrakcyjne, bo Beata była w tej toalecie. Co powiesz ciekawego na temat toalety? To było dziwne. Przechodzimy przez bramkę. Wystrój był tej toalety był bardzo dziwny, ale wesoły, z poczuciem humoru. Zrobię wam tu wstawkę, jak ta toaleta wyglądała, bo Beata tam troszkę nagrała w tej toalecie. W takiej toalecie jeszcze nie było nigdy. Z tego nosa leci mydło, chyba się skończyło. Tu był papier, ale też się skończył. Z kwiatkami. Tutaj jest Barbie, nurt, już nie otwieram. No i tu jest też jakiś duży zbiornik wodny, mosty oświetlone, wszystko jest pięknie przyozdobione światełkami tutaj. Ja. No i już typek chciał mi sprzedać zdjęcie, bracie, ja ci zrobię zdjęcie, a później ci go sprzedam. Mieliśmy kontrolę, pan nas zawezwał i kazał otworzyć plecaczki, ale też bardzo miło było, bo zapytał, skąd jesteśmy. Powiedziałem, że z Polski, a on od razu, że Robert Lewandowski, Barcelona, super, Warszawa. No, czyli jest git. Polsza, z Polski, Polak. Znowu mnie ktoś tam zapytał, skąd jesteśmy. Czyli no, wzbudzamy jakieś tam zaciekawienie wśród ludzi. Miła wymiana zdań, także nie ma problemu żadnego. Robert Lewandowski. Warszawa. Co do tego, jak kursują często pociągi tutaj w metrze, no to bardzo często. W godzinach szczytu częściej, a teraz już trochę dłużej chyba czekamy. Sprawnie to idzie, to nie? No. Super. No. My 3 razy kupowaliśmy bilety, ale w sumie nas to wyszło na 2 osoby, 4,5 na 2 osoby. 3 wejścia. Do metra można jeździć na jednym bilecie cały dzień w sumie. No. Ale my wychodziliśmy. Tylko No. jakbyśmy chcieli chyba metro zwiedzić, bo... Tak, dokładnie. O matko. O, chyba nie tak. Chyba jednak dużo nie. Bo doszliśmy na przystanek i już podjechał autobus, nie? Po pierwszym dniu styczności z komunikacją tutaj w Taszkencie, to super. Naprawdę nic, nikogo nie pytaliśmy, sami jakby doszliśmy do tego i tak samo metro, nie? Bardzo fajnie jest. Intuicyjne. Tak, intuicyjne, bardzo fajnie wszystko rozpisane jest w samym metrze, także no, nie obawiajcie się podróżowania tutaj komunikacją miejską, tudzież publiczną właśnie po Taszkencie. Jest luz. A jak coś, to pytajcie w komentarzach pod filmem. Chętnie pomożemy i udzielimy jakichś wskazówek, jeżeli ktoś będzie czuł się zagubiony w tym temacie. Popatrzcie, bo moglibyście nie uwierzyć, jak to wygląda właśnie w kraju muzułmańskim, takim jak Uzbekistan. Proszę, wino, wódka, jeden sklep. Obok wino, wódka, Brooklyn. Po drugiej stronie Alkorum. Następny już wam pokorza. Wino, wódka, znowu alkoholik, a tam dalej też jest jeszcze. A tam jeszcze wcześniej też są sklepy, tylko już nie wydalo to, żeby wam wszystkie pokazać. Potrafią się tu bawić, co było też czuć w metrze dzisiaj, nie? Trochę gorzelnią zajechało, no. Instalacje gazowe to tu wszędzie gdzieś górą lecą, nie tak jak u nas wkopane w ziemię zazwyczaj. To zdarza się też, że jak się przechodzi, to słychać ten gaz, jak się ulatnia. Obejrz, jako tu jest willa jeszcze. No widzę, że jest tym. No ale to jest wszystko za takimi murami. No tu wszędzie, tu też taka brama. To by można nagrać osobny film o tych bramach. No i tu mimo, że ludzie się odgradzają od innych, bo stawiają jakieś mury, bramy wielkie, nie do przebycia, to są otwarci, przyjaźni, serdeczni, a na przykład w Norwegii
No, oczywiście może też są przyjaźni, ale są bardziej tacy zamknięci i nie ma w ogóle płotów, nie ma w ogóle jakichś tam bram, ogrodzeń, ale są tacy ludzie zamknięci bardziej. Czyli czasem pozory mylą. Tu pan ma konkretną awarię, ponieważ widzę, że tam resort, kurde mu wywaliło, także nie ciekawie, nie zazdroszczę. Śmieci to wszędzie leżą. W centrum to są jeszcze kosze, jest to sprzątane, a tu to może to jest od czasu do czasu sprzątane, ale ogólnie jest takie przyzwolenie na wyrzucanie śmieci gdziekolwiek, bo tu nikt nikomu nie zwraca na nic uwagi, jeżeli ktoś nie wyrzuci. Bałaganiarze niestety. Wczoraj doszliśmy do wniosku, czy raczej rozkminiliśmy, że nie musimy jechać w kierunku centrum autobusem, żeby dotrzeć do metra, bo stację metro mamy dużo bliżej i to jest przy naszej, prawda, dzielnicy, bo to jest Tuzel, tak? Dzielnica chyba, nie? To nas może zmyliło, że ta stacja jest, no tutaj górą leci, nad ziemią, prawda? A my patrzyliśmy bardziej pod nogi, gdzie jest zejście do metra. Tutaj mamy stację bardzo blisko, kilometr z hakiem, tak? Półtorej kilometra mamy od naszej miejscówki do tej stacji, także z bucika sobie idziemy. Już bezpośrednio pojedziemy do miejsca, które chcemy dzisiaj zobaczyć, a to miejsce jest bardzo interesujące. A to metro właśnie jedzie, czyli tutaj prowadzi po prostu górą metro, nie w podziemiach, tylko nad ziemią. Chodź, bo moje zielone jeszcze, bata. Mam też zielone, chodź, może zdążymy, nie zdążymy. Chodź. Nie. Poczekaj, tu nikt się nad nikim nie lituje na drodze. Tutaj jest kasa i się kupuje bilety, a tutaj się wchodzi. Jak zawsze trzeba przejść kontrolę. Znaczy się nie przechodziliśmy takie osobiste już, tak można nazwać, ale przez bramki trzeba było przejść. Ale już panowie nas nie sprawdzali, tak jak wczoraj 2 razy. Nie sprawdzali, bo byli zainteresowani innym gościem, który miał Który noże. miał całą reklamówkę noży. Takie zwykłe kuchenne noże facet kupił. Jak zwykłym kuchennym nie można krzywdy zrobić. Tu dla odmiany mamy taką nadziemną stację metra. Ale też pięknie. Teraz musimy sprawdzić, bata, z którego mamy jechać, co? To Jasnobod, Technopark, wysiąść, potem da Dostlik się wsiąść i Czyli jadymy tu aż jadymy. Ja. Dobra, do tego. Ja. Dobra, już szybko rozeznaliśmy się. Prosto z metra wychodzi się praktycznie na bazar. Zobaczcie, tutaj już jest bazar z tej strony też, naokoło nas już jest bazar. Czyli prosto ze stacji metra praktycznie wchodzimy w centrum bazaru. Stacja nazywa się Czorsu, tak jak bazar. Bazar Czorsu to jest największy bazar w Taszkencie. Mieści się pod taką niebieską kopułą, ale wylewa się z tej kopuły na dużo większą powierzchnię. Nie mieści się po prostu już w tej kopule. Tak, można tu kupić wszystko i dobrze zjeść. Można też zobaczyć cały proces produkcji chleba, wypiekanie, także jeżeli ktoś wybiera się na bazar, to na pewno mu długo zejdzie. My idziemy na Stare Miasto. Może zajrzymy też przez chwilę na bazar. Na pewno przez niego przejdziemy. Na pewno przez niego przejdziemy, a pójdziemy właśnie w kierunku Starego Miasta. No fajne, tutaj mamy stoiska różne, tam fajnie warzywka poukładane. Ogólnie wszystko tu jest fajnie poukładane. Jest jedzenie, tak jak widzicie, no wszystko jest. No. To jest tylko mała część tego bazaru, a już przez ten kawałek, co żeśmy przeszli, to już praktycznie można by się zaopatrzyć na cały miesiąc, wszystko. Obierz jako pomysłowa podstawka pod parasol, widzisz? No tak, bardzo pomysłowa podstawka. Ja, fajne to masz. Te boroki, ryby już brzuchami do góry pływią. Nie chciałabym ją jeść. Nie, ja też bym nie chciał tych ryb jeść. No i laczki, bo oni tu uwielbiają laczki. Wszędzie chodzą w laczkach. W pociągu, jak pociąg rusza, to jak jest jakaś dłuższa trasa, zmieniają buty na laczki. Także bardzo lubię laczki. Kurde, jakie kalafiory, zobacz. Ja cię nie kręcę, jakie duże. Jest tu zdecydowanie taniej niż w sklepie. Jak tak patrzę po tych cenach, no to jest taniej. I to znacząco jest różnica. Bata kupiła tutaj mandarynki u pani, bo jakoś tak mi przyszedł smak na mandarynki. Zapłaciliśmy 7 000 za ile? 6 sztuk? Za 6 sztuk. 7 000. A zobaczcie, jakie tu mają KFC. KFC. Można? Można. A tutaj się elektryk ładuje, proszę bardzo. Oczywiście chiński. Bo tutaj albo Chevrolety, albo chińszczyzna. Ewentualnie Kia jeszcze czasem widać. No i zdarza się jakoś Toyotka, nie? No i BMW też było widać i Mercedesa, żech widział, ale już samochód typu Opel, Ford, takich my nie widzieli jeszcze, nie?
Próbujemy dojść do Starego Miasta i idziemy takimi uliczkami tutaj pośród takich jednorodzinnych zabudowań. Zawsze warto się przejść właśnie gdzieś tak od tych głównych traktów turystycznych. Zawsze można coś ciekawego zobaczyć. Tu ogólnie można spotkać różne fury. W Uzbekistanie od starych Vogue, Ład po jakieś nowe elektryczne Chińczyki. Przekrój i warstwa tutaj motoryzacyjna jest, mimo tego, że rządzą Chevrolety, jest bardzo bogata, bo chodzi o raczej przestrzeń czasu, nie o marki samochodu. To jest to urozmaicone tu bardzo. U nas już zazwyczaj takie samochody nie jeżdżą, te stare, a jak jeżdżą, no to są tam to zabytki, czyli z żółtymi tablicami, a tutaj normalnie jeszcze funkcjonują takie stare, bardzo stare samochody. Na przykład Tico teraz śmiga. No ja nie powiem, że u nas też nie jeżdżą już Tico, bo jeżdżą, ale tutaj jest tak na porządku dziennym. Jesteśmy na Starym Mieście w Taszkencie, w takim kompleksie Hazrat Imam, który powstał na grobie imama, którego nazwiska nie wymówię, ponieważ składa się chyba z 7 członów, ale ten imam był dla nich bardzo ważny, był człowiekiem bardzo wykształconym, znał podobno 72 języki, chociaż wzięłabym to w cudzysłów, był dyplomatą, a także zwykłym ślusarzem. Na jego cześć powstało całe to centrum. Centrum jest wybudowane raczej w XVI wieku, chociaż grób imama jest w wieku X, jednak nie przetrwał on do dzisiejszego czasu, został odbudowany w XVI wieku. Są tutaj medresy, jest tutaj słynna biblioteka, w której przechowuje się najstarszy egzemplarz Koranu na świecie. To też pójdziemy zobaczyć. Zaraz obok powstaje nowe takie centrum kultury islamskiej. Jest to budynek jeszcze niedokończony, ale jak widzicie rozmach mają, jest bardzo piękny. Na razie go jeszcze nie można zwiedzać, ale myślę, że za parę lat już będzie można wejść tam do środka. A teraz jaki plan mamy? No teraz pójdziemy do tej biblioteki, w którym znajduje się ten najstarszy Koran, 353-stronnicowy Koran. W Birmingham na świecie. ponoć też znaleźli jakiś rękopis Koranu, który też jest uważany za najstarszy. No ten był w Petersburgu, prawda, za czasów Związku Radzieckiego, jeszcze badany przez Rosjan i też chyba jakichś innych tam znawców właśnie pisma, czy też jakichś naukowców, archeologów. Dostał się właśnie tutaj do Uzbekistanu, do Samarkandy konkretnie, bo stamtąd go przewieziono do Petersburga właśnie z Bagdadu, a z Bagdadu przywiózł go wielki Amir Timur, czyli władca tych ziem, wielki patron i bohater Uzbekistanu. Rzekomo nie można robić zdjęć właśnie temu egzemplarzowi. Ale podobno wszyscy robią. Jest to małe pomieszczenie, także zwiedzania tam będzie, podejrzewam, na kilka minut. No i trzeba oczywiście odpowiednio się ubrać. Nawet zalecane są ubiory, które powinniśmy zastosować, prawda, żeby wejść na ten teren obiektu. Здравствуйте, Здравствуйте. дорогие гости. У нас вот платный по 50 тысяч. A, no i to jest właśnie ten Koran, który, jak widzicie, leży za taką szklaną gablotą. No i tutaj jest pomieszczenie, w którym są też jakieś ważne księgi, ale najważniejsza jest właśnie w centralnym punkcie tego budynku. Jest Koran językiem Braille'a napisany dla niewidomych. W niemieckim widzimy, w Oczywiście rosyjskim, w różnych językach chyba tu ogólnie są francuskim. No Korany. tak, ale w polskim nie ma. A tu nawet A japoński. może jeszcze z drugiej strony, może będzie z polskim. A nie wiem w ogóle, czy jest przetłumaczony. Jest, z tego co kojarzę, to jest na polski przetłumaczony Koran. No i tutaj mamy jednak Koran w języku polskim. Tu jest kopia tego chyba Koranu, który jest tam właśnie w tym centralnym punkcie. Dla samych muzułmanów na pewno większą wartość
przedstawia to miejsce niż dla nas na przykład, bo my tak tylko weszliśmy, zobaczyliśmy, no księga jest, stara księga i jakby to takiego duchowego przesłania dla nas nie ma. No jakby nie było, ma ona wielką wartość, jeżeli nie religijną, dla nas przynajmniej, no to historyczną. Jako pewna ciekawostka i pewny historyczny właśnie smaczek, to jak najbardziej warto to odwiedzić. Zalecalibyśmy zwiedzanie Uzbekistanu zacząć od Taszkentu, bo jeżeli zobaczycie, to te wszystkie wspaniałości, które są w Samarkandzie, w Bucharze, w Chiwie, no to już ten Taszkent tak wypada troszeczkę Znaczy się nie blado. robi to już takiego Tak. wrażenia. Nie robi to wrażenia. Jeżeli zaczniecie odtąd, to na pewno to spore wrażenie na Was zrobi. A jeżeli zostawicie to na koniec, to na pewno nie będzie już tego efektu takiego. Nie będzie efektu wow. Chociaż nie twierdzimy, że tu nie ma co zobaczyć i że te zabytki nie są warte zobaczenia, bo jak najbardziej warto tutaj przyjechać i jak najbardziej warto to wszystko zobaczyć. Tylko że w pewnym sensie jest to po tych wszystkich miastach, które właśnie Beata wymieniła, powtarzalne. I to może ciut znudzić, ta powtarzalność, bo te medresy, właśnie meczety, to jest wszystko, te budynki są bardzo powtarzalne i no, bardzo podobne do siebie. Przyszliśmy teraz na dziedziniec meczetu Hazrat Imam. To jest największy meczet w Taszkencie, meczet piątkowy. Tutaj osobno modlą się kobiety i mężczyźni, a meczet jest całkiem nowy, bo powstał w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Karimowa. Minarety, które są przed meczetem, mają po 52 metry, a zostały wybudowane w 28 dni. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, te filary tutaj drewniane to są z drzewa sandałowego przywiezionego z Indii. A czy to prawda jest, że na drzewie sandałowym rosną sandały? Poszukaj, może tam rosną. A posłuchajcie, jaki to ma dźwięk. Taki strasznie głuchy, nie? To jakby to drewno było puste po prostu. Obejrza ten drugi. Nie, ten już ma inny dźwięk. Ten już jest pełniejszy. No może ten tam ma jakiegoś kornika w środku. A powiedz nam teraz, Beatko, kaj my przyszli. Przyszliśmy do grobu imama, o którym wspominałam wcześniej, tego, który żył w X wieku. Był słynny islamski naukowiec, że tak powiem, ponieważ sformułował jakieś tam prawa, napisał wiele ksiąg i tutaj jest pochowany. Jest to miejsce pielgrzymkowe, obok niego też są pochowani inni wielcy myśliciele islamu. Znaczy, ta budowla powstała w XVI wieku, ale na fundamentach budowli z X wieku. W X wieku powstało to mauzoleum. Tutaj w tej części mamy współczesne groby, prawda? A ten imam leży prawdopodobnie w tamtej sali, tak. w tej pierwszej sali po prostu. Tam chłopaki przyszły i się modlą teraz. Nie będziemy im tam za bardzo przeszkadzać. No a tu są jakieś inne groby. Tu w 82. No, to jakieś ważne, podejrzewam, osobistości tutaj. Nie wiem, No ważne osobistości w świecie islamu. w świecie islamu, no dokładnie. No, żeby jakieś. kogoś pochować w Hazrat Imam, no to No panowie już poszli, pożykali se. To teraz my idziemy obejrzeć grób tego imama. Te groby są wszędzie, tutaj nawet gdzie są krzesła, to też są tam, gdzie jakieś nie ma groby. zaznaczone, też są, czyli depczymy po nich. No, prawdopodobnie deszczymy po tych grobach tutaj. Ale no krzywdy już nie zrobimy temu zmarłemu, jak będziemy chodzić po tym grobie. Nie? Żeby wypić herbatę na grobach, to też nie jest problem, bo widzę czajniczek i czarki. No tak. Tu jest grób w centralnym miejscu właśnie tego imama. Zobaczcie, jakie to centrum cywilizacji islamskiej jest ogromne, a będzie jeszcze większe, bo tu chyba jeszcze coś budują, będą jeszcze coś stawiać, nie wiem, jakieś zadaszenia, jakieś inne jeszcze rzeczy, kto wie. Pójdziemy teraz gdzieś z boku, to zobaczymy, jak długie to jest przede wszystkim, bo my widzimy tu tylko front i nic poza tym, także przejdziemy się jeszcze tam ulicą kawałek dalej i zobaczymy, jakie to jest wielkie. Z tej strony wygląda to tak, czyli też imponująco. Czy to jest potrzebne w takim kraju, który ma dużo więcej innych problemów, które no, naszym zdaniem są bardziej priorytetowe i bardziej warte rozwiązania, szybszego rozwiązania, ale tak często bywa w takich niezamożnych krajach. Przykład Macedonii chociażby, z miasta Skopje. Oni tam nastawiali pomników, budowli, które miały imitować stare miasto, a to wszystko nowe budowle, które już teraz się de facto rozsypują, a zainwestowali tam bardzo dużo pieniędzy, a Macedonia jest
najbiedniejszym krajem na Bałkanach, nie licząc oczywiście Kosowa, na pewno te pieniądze by się przydały na rozwój tego państwa, aczkolwiek bardzo, bardzo pięknego, bo byliśmy już 2 razy, mamy też filmy na YouTubie, polecamy zobaczyć o Macedonii. No i zmienili już rząd. I zmienili już rząd, tak jest. No może, nie wiem, chcą przyciągnąć turystów w ten sposób jakoś. I też może jakoś ta kasa w jakiś sposób wróci do nich. Być może. Jakby chcieli przyciągnąć turystów, moim zdaniem, to powinni odrestaurować to, co już jest i zająć się ochroną środowiska, bo tu czasami to nie ma czym oddychać. Takimi rzeczami turystów nie przyciągną. Tak, dokładnie. I tym, żeby był porządek, nie było śmieci. No to taka skorupka, która ma pokazać, że tu jest fajnie. No bo jest fajnie, no ale już jak zajrzymy głębiej, wtedy widzimy pewne minusy i już to nie jest takie piękne. Tu mają wielki pukeltasze dzieci, co chodzą do szkoły. O ten też tam o tako pukeltasza. Na jednym ramieniu niesie. Uroki dzieci od zwyrodnienia kręgosłupa dostaną, pukla. Po drodze mijamy muzeum z kolekcją wypchanych zwierząt, także to raczej nie dla nas. Nas takie rzeczy nie interesują, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany takim tematem, no to może tu zajrzeć. A ulice, nawet w takim mieście jak Taszkent, wyglądają tak, zobaczcie. Przy głównej drodze to jest bardzo ruchliwa droga, a tu takie rzeczy i śmieci walają się wszędzie. Także tak to wygląda, no niestety. No i tu tak samo, same śmiecie. Opony, worki, ubrania, dywany. Wszystko wywalają po prostu, im to nie przeszkadza. A tu jeszcze jeden element taki nieodzowny, tutaj właśnie w Uzbekistanie są dziury wszędzie i nie ma dekli, po prostu można wpaść. Czasami takie studzienki są gdzieś na środku chodnika i trzeba na to uważać. No, coś ciekawego, bo nie wiem jak ci tu powyjeżdżają. Te samochody się nie cofną, no to ten nie wyjedzie za Chiny ludowe. Nie ma szans. I tu kolejne. No ciekawie to tu mają rozwiązane. O i planetarium obok, które jest zamknięte jak widać. W podziemnych przejściach też są jakieś sklepiki, też można coś kupić. Gdzie tylko możliwe, to się rozkładają i sprzedają co mogą. Jakoś sobie muszą radzić. Także handel kwitnie. No przyszliśmy do lokalu Langman, bodajże to się nazywa. I nie wiem, czy sobie Langmana nie wezmę, ale na pewno weźmiemy sobie zupkę. Mastawę sobie wezmę i zobaczymy, co tam jeszcze sobie zamówimy. Tu mamy takie śniadaniowe, jakieś sałatki, może sałatkę sobie też opracujemy. Zobaczymy. Kupiliśmy sobie po kawie wstępnie, no i Josef zamówił zupa i Langmana z kurczakiem, tak? A ty? Też Langmana z kurczakiem i inną zupę. Aha, inna zupa. Przyszła zupka, dla mnie mastawa i jest śmietanka do zabielenia. Można sobie zabielić. Dość dużo jest tej zupy. Ja mam dużo miska, a Beata może jako zupa? Beaty wygląda tak. Jak smakuje? To jest mampar. Bardzo dobro. Bardzo dobra, mam par. Dużo mięsa, warzyw. Ale moja jest zupa bardzo na bogato. Bogato to wygląda i jest smaczna. Radek nie wie, czy sobie poradzi. Mamo, ja sobie nie poradzę. Patrz, jakie to są długie te. Makaron taki al dente. Taki nie jest miękki, taki bardzo lekko twardawy, ale już ci powiem, jeszcze skosztuję tu, ale ten sosik też dobry, taki delikatny, nie jest ostry. Nie jest to elegancki. Fajne. A co do zupy, to moja była z baraniną, to był jedyny minus. Była smaczna, tylko ten posmak tej baraniego mięsa to jest słaby, mi to nie podchodzi na przykład. Bata miała z wołowiną, już było lepiej, ale o winie zupy jest super, a to też jest bardzo dobre. Taki delikatny coś, myślę, że to będzie ostrzejsze, ale nie. Jest coś jeszcze ostrego do posypania. To plusik. Zjedliśmy, było dobre, było smaczne. Zapłaciliśmy finalnie 178, tak? Super, możemy polecić, no. Naprawdę były duże porcje, nie? Trzeba powiedzieć, że były bardzo duże porcje, także po kokardkę żeśmy się najedli. Za nami medresa z XVI wieku. To jest medresa Kukeldasz, tak się nazywa, ponieważ została wybudowana przez taką dynastię Kukeldaszy. I na początku pełniła rolę medresy, czyli szkoły koranicznej, jak również karawanseraju, czyli takiego przystanku dla karawan, gdzie podróżni mogli się przespać, bezpiecznie przechować swoje towary, nakarmić zwierzęta, sami coś zjeść. Później w czasach sowieckich została przekształcona na Muzeum Ateizmu. Nie została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w
w 1966. Oparła się temu niszczycielskiemu żywiołowi. No i teraz po odzyskaniu przez Uzbekistan niepodległości, czyli od 1991 roku pełni nadal rolę medresy. Tam jest bazar Czorsu i właśnie chcemy tam iść, przejść przez ten bazar, bo za tym bazarem gdzieś tam jest stacja metra też, a przy okazji właśnie zobaczymy, jak ten budynek wygląda z bliska. Ale pewnie już to się będzie kończył dzisiaj dzień handlowy, podejrzewam, bo już jest ciemno. Teraz idziemy przez część, w której sprzedaje się kwiaty, różne takie akcesoria, florystyka, ogrodowe, jakieś rzeczy. Tu mi to wygląda na wejście. Przyprawki piękne, zobaczcie. Czuć zapach tych przypraw orientalnych. O, masakrycznie. Fajnie. Tu jest ten budynek, to my tam jeszcze nie weszli. My chodzili koło tego budynku, Bata. Czyli do tego budynku tu się gdzieś wchodzi. To jest tak rozległy teren. Strasznie rozległy. Można się tu zgubić, na serio. Ja podejrzewam, że oni patrzą, oni nawet tego nie sprzątają, tylko przykrywają i... chyba, tak, tak. Tu jest mięso, wszędzie mięso, mięso, mięso i to jest tak się kręci naokoło. Można chodzić, tutaj są alejki, później kolejna alejka, kolejna alejka, kolejna alejka. A tu same mięso jest, nie? W Tu tej jest hali. mięso, no. No i tak czuć mięso. Ale nie śmierdzi. Nie. Zobaczcie, serki jakie. W takich dużych pojemnikach. To wszystko można brać garściami do worków i opychać się do syta, bo to jest kurde mega, takie twarożki. Dobrze, że my są pojedzeni teraz na świeżo, bo jakby my byli głodni, to byśmy wszystko chcieli kupić. rodzynkami. Tak, jak to posypane jest w tych wiaderkach. Tak wygląda ta z góry. No coś niesamowitego. Mnie te przyprawy w ogóle jarają. Zobacz, jak to tu jest wszystko poukładane obok. Misternie poukładane, zobaczcie sobie. Pięknie. To wszystko jest Orzechy. elegancko poukładane. Pistacje tam są, nie? Morelewki. Orzechy jakieś. No kurde, pięknie. Całe bakalie, których możecie użyć albo zajadać Alba. przy jakimś seansie filmowym, prawda? Ojeju. Wiesz, dobry wyrzek mieć, dobry głos to jest kurde połowa sukcesu, prawda? Handlarza. Trzeba przekrzyczeć to jest drugiego, który jest obok na stoisku. Jakieś przynajmniej te przyprawy by kupił. Najlepsze jest to, że stacja Woreczka. metra jest na bazarze praktycznie. No dokładnie, stacja metra jest tutaj kawałek dalej. Także można podjechać pod sam bazar i no, delektować się tym wszystkim i nabrać. No bierzcie, jak pojedziecie do Uzbekistanu, pustowalizka jedna. Tu jest taniej niż w sklepach. W tych korzinkach, innych tam marketach. Ale z drugiej strony trzeba zaznaczyć to, że w sklepie lepiej kupić herbatę w opakowaniu niż na Tak, przykład tak, na pewne rzeczy, bazarze. dokładnie. Tak, tak, tak. Czy coś zamknięte hermetycznie. Nikt ci tego nie macał, nie grzebał w tym palcami. To jest fakt. To jest data produkcji, czy no, oni mają data produkcji, nieważności. No to jest kwestia też zaufania, ale podejrzewam, że oni tu mają taki obrót, że cały czas to schodzi, że to jest wszystko świeże. W Turcji się zdarzało, że stoli handlowali poza sezonem, między hotelami, to oni tam mogą stoić, bo co taki turysta ci nie nakupi, wiesz, jakichś tam przypraw, czy jakichś orzechów, kupi se garść, żeby skosztować, nie? I im to tam zalego, podejrzewam, a tu ci mieszkańcy, no tak jak żeśmy wspomnieli, to jest 2,5 miliona ludzi I oni się tu tu jeżdżą, zaopatrują. oni się tu zaopatrują, także tu jest codziennie, ten towar jest rotowany, czyli zmienia się na świeże. From Poland. Poland. O, Robert Lewandowski. No i musieliśmy wyjść z tego miejsca, ponieważ no, za bardzo nas to raz kusiło, a dwa, no już kurde, każdy nam chciał coś sprzedać. No ale to zrozumiałe, prawda, w takim miejscu widzą turysty. Ale oni nie są nachalni za Nie, bardzo. nie są nachalni, nie, absolutnie. I przysłuchują się, że nie jesteśmy Rosjanami. Właśnie przed chwilą nam taki typek powiedział, że no, on się przysłuchiwał, że nie jesteśmy Rosjanami, A skąd jesteśmy? ciężko w ogóle wyczuć, bo my godumy. No to my jeszcze mówimy, a między sobą to tak bardziej godumy, to im to dopiero ciężko wyczuć, skąd my są i skąd pochodzimy i zawsze dopytują. Nie? No i odnoszą się do nas w bardzo miły i pozytywny sposób. I oczywiście zagadują, no znowu nas zagadali, chłopaki, no Robert Lewandowski, persona znana nawet w Uzbekistanie, ale tu większość, czy też wszystkich, co spotkaliśmy, to Realowi kibicują. Chociaż zdarzyło mi się tu zobaczyć faceta w koszulce Barcelony. Odważny. Mają poukładane te kiełbasy, wszystkie paróweczki, to wszystko zostaje tu na noc. Ale lodówki chodzą. Ja wam powiem zaraz, jaka jest cena tu. O 40 000 tako
Taka kiełbasa. I to nie jest dla psa kiełbasa. A ta 30 tysięcy, jeszcze tańsza. 900, po 1000, 1300. 1200, 1300 różne są jajka. No to taniocha, 1130 groszy. No, Fajny czaj. powąchaj. Fajnie pachnie. Wyznamy sobie troszeczkę. A to Fajnie? jest taki miętowy. No, fajny. Откуда? Z Polski. Polsy. Польша. Polsza, da. Там сейчас холодно, да? Холодno, da. My byli w Amirsoj, tam śnieg. Śnieg, da. Powąchaj, ta. Nie, ale to starczy. Очень хорошо. Дай чуть-чуть. Zitra. Салафан, дай вот этот подарка. Podarka? Daj to tam, pan ci do podarka. Podarka. A co to? Это розы. A, róże. Да. Róże, rozy. Это нухи. Это хороший чай. Poniucham. Для сердца. Pięknie pachnie. Rahmat. Кто начал это в Рахмата? Nauczyli jedno słowo, rahmat. Salam alejkum jest. Салам алейкум. A, Salam alejkum. Два слова много. Рахмат и салом. Работа много, да, на Польше. noga. A ludzi nie. А забирай вот 10-15. Dawaj. Я серьезно. Если работа найдет, все. Roboty mnoga. Много. Много. Деньги когда? На один месяц сколько денег? Nie $1000. Средний, За месяц. средний 500-600. Nie. Najmniej $1000. Работу найди, я тебе люди дам. Dobrze. Сколько хочешь. Dobra. Сколько денег будешь? 2 dni. Я мед продаю. Miód? Miód. Натурально. Иди, деньги не надо, попроще завтра. Dobrze. Ага, Okej. Там буду. Pachnie Rahmat. Rahmat. Ale fajnie to pachnie. No woży to troszkę, nie? Trzeba przyznać. No, daliśmy 15 zł. 15 No. zł. Bo tego troszeczkę wystarczy, to jest tak aromatyczne. No bo to jest aromatyczne bardzo. Mam nadzieję, że to nie było zioło zbierane tu przy drogach gdzieś. Że to jest faktycznie gdzieś ze wsi, z prowincji. Oby tak by. Bo my się będziemy smakować. O, jakie to dobre. A tu się gdzieś śmiewają, tu przy drodze nas biorą. Przyjechaliśmy na stację Bodomzor. Idziemy teraz szukać wieży telewizyjnej. A co nas tak zainteresowała ta wieża i co nas tam ciągnie? Raz, że fajne widoki są chyba na cały Taszkent, na całą stolicę, prawda, Uzbekistanu. A dwa, że to jest najwyższy budynek w całej Azji Środkowej i jedna z najwyższych wież na całym świecie. Także jest to też jakiś dodatkowy bodziec, który sprawia, że jest większe zainteresowanie tym miejscem. Została wybudowana w 1985 roku, czyli Sowieci ją jeszcze wybudowali. Ma 375 metrów ta wieża. Wysokości. Znajdują się tam dwie restauracje, jedna niżej, jedna wyżej. I one robią pełny obrót w ciągu godziny, prawda? Te nasze ostatnie dni w Uzbekistanie już tak bardziej chcemy spędzić na luzie, także już na siłę nie szukamy jakichś medres, meczetów, mauzoleów i nekropolii, ponieważ zobaczyliśmy bardzo wiele takich zabytków, takich miejsc. No ileż można, prawda? No już jesteśmy trochę przesyceni tu. Tak, można się przesycić, bo naprawdę zobaczyliśmy bardzo dużo tutaj w Uzbekistanie. Pora tak spastować i tak cieszyć się tymi ostatnimi chwilami, prawda? Tu zupełnie bez spiny i spokojnie spacerować, a czasem podczas takich właśnie spokojnych, beztroskich spacerów znajduje się jakieś perełki, prawda? Bardzo Czasem tak często. bywa. Tak. Poniedziałki o 14, czyli dzisiaj. No, No to ładnie. Która jest godzina? 12:40. Czyli godzinę 20 musimy czekać. Czyli pójdziemy coś zjeść prawdopodobnie i później wrócimy. W drodze do restauracji napotkaliśmy Muzeum Ofiar Represji. A Muzeum Ofiar Represji jest dzisiaj zamknięte, także nie odwiedzimy tego miejsca. Narzekaliśmy ostatnio na brud, śmieci tutaj w Uzbekistanie, w Taszkencie, ale w takich miejscach jak te na przykład, w którym jesteśmy teraz obecnie, to jest czysto i widać panowie tutaj w pomarańczowych wdziankach sprzątają, zamiatają, no i ogólnie widać, że w tych ważnych dla nich miejscach, gdzie są jakieś muzea, gdzie właśnie są jakieś monumenty, jakieś parki, jakieś pomniki, no to jest czyściutko, trzeba przyznać, nie? No, fajnie. Ale jest. no, gorzej jest, jak się wychodzi poza takie miejsce.
To moja taka niespodzianka. Nie spodziewałbym się, żeby tu były grzyby, a grzyby są. Rosną sobie przy tych choinkach. Trochę jak zajączek mi wygląda. Ach, coś ty. Widać, nie zbierają tego. No przy drodze też, wiesz. No też, no. Na dole służby mundurowe palą boksera, no. Policjant Fontanny. też człowiek, musi mieć rozrywkę jakoś, nie? No, ćwiczą, nie? Przecież. I czym tak? Radek, są takie fontanny. Cały się to ruszą, kurde, ta maszyna. Fajnie w dole tutaj zawija, takie fajne wiry się tworzą na tej rzece. Kurde, fajnie poprowadzili to koryto tak ciekawie. Tu. Super. Fajnie to wygląda, a tu są fontanny, takie, które są oczywiście nieczynne, bo jest poza sezonem. Bo dodatkowo jeszcze to jest oświetlone z jednej i z drugiej strony. Tutaj od strony właśnie tego Muzeum Ofiar Represji. No i pewnie to wszystko pięknie, ładnie tu wygląda. No i nie mamy tych dodatkowych atrakcji, czego żałujemy bardzo, trochę, a nawet bardziej, nie? Bardziej niż mniej. Bardziej niż mniej, a nawet mniej niż bardziej. Co jogodą. Kafe Buchara przed nami, także idziemy do Kafe Buchara i zobaczymy, co tam fajnego mają do zjedzenia. Zamówiliśmy sobie mastawę, która jest z jagnięciną bojownią wczoraj z baraniną i była bardzo dobra, tylko że te baranie mięso mi tak jakoś nie podchodzi i taki specyficzny jest zapach i smak tego baraniego mięsa. No wygląda spoko, nie wiem jak smakuje. Dobre. No to super. No jeszcze szaszłyk z kurczaka sobie zamówiłem i frytki. A tu jest śmietanka do zabielenia. A lokalik wygląda tak skromny, bez szału taki. Widać, że tu się lokaliści też stołują, nie? No ale jest wszystko to, co trzeba. Jest w miarę czysto. Jest pysznie przede wszystkim, to najważniejsze. Przyszedł szaszłyk, ketchup, frytki, ale są napite olejem bardzo, to widać już. Jest ich dużo, bo ta cena za 13 000 to zazwyczaj jest droższe i jest dużo mniej tego. Ale trzeba przyznać, że szaszłyczek jest bardzo dobry. Szczerze, to najlepszy szaszłyk do tej pory, jaki jadłem, bo zdarzały się jakieś niedopieczone, niedobre, a ten jest naprawdę i dobrze przyprawiony i jest fajnie wysmażony. Frytki, tak jak już mówiliśmy, trochę tłuste, ale są dobre, nie są złe. No i cebulka, przekozak, bo oni to tam skrapiają octem czy czymś i to jest takie fajne, miękkie. Wszystko tu było dobre, także możemy 100% polecić ten lokal. I jest tanio. Kafe Buchara. Ten szaszłyk 17 tylko, ale są takie porządne kawały mięsa, były 4. Będziecie chcieli wjechać na wieżę, tutaj pani coś takiego daje i trzeba iść do kasy zapłacić. Masz? Jak widzicie, zapobieganie bezrobociu w Uzbekistanie jest bardzo skuteczne, także to, co mogła być robić jedna osoba, robią 3. Pani w jednym okienku wysyła do drugiego okienka i tak to się odbywa. Okay. Raz, trzeba przez bramki przechodzić na ostro procedurę bezpieczeństwa. Pani kazała nam czekać, pojedynczo jakoś tam przechodziliśmy, kolejnemu panu też kazała czekać, sprawdzali plecaczki i tyle. No. Także pewne procedury trzeba tutaj przechodzić prawie że wszędzie. Tu jest pełno tych wież. Naokoło mamy kolekcję wież telewizyjnych na całym świecie. No tylko na 6. piętro chyba wjeżdża. Słabizna. Zobaczymy, jak to będzie widać z góry, zaś nie Słabizna. przesądzę. Słabizna. Mieli mi to od razu powiedzieć. Słabizna. Potem wam pokażę, na jaki punkt my wjechali. Ale słabizna. Słabizna. Myślę, że na samą górę wyjedziemy. My wyjechaliśmy już na ten punkt widokowy. Mamy tutaj fajną panoramę miasta. Tutaj jest nawet ten aquapark, obok którego przechodziliśmy. Nie spodziewałem się, że to miasto jest aż tak ogromne. No ale jest to największe miasto Azji Środkowej, także nie ma się co dziwić, że ogrom tego miasta jest niesamowity, prawda? 2,5 miliona głów musi się gdzieś zmieścić. No i też można zlokalizować jakieś zabytki, czy też miejsca, które chcemy sobie odwiedzić, czy też chcemy zobaczyć. W tle te góry, które mam nadzieję też widzicie, to oczywiście są góry Tian Shan, w których mieliśmy okazję być na początku naszej wizyty
właśnie w Uzbekistanie. Na górze możecie kupić sobie lody nawet, można wypić kawę, można jakieś słodycze kupić, można coś do picia oczywiście też kupić. Teraz chcemy poodkrywać punkty, które znamy. Tam jest elektrownia Rybnik, tam są te kominy z elektrowni Rybnik. Tutaj jest restauracja na wstępnie, pani od razu wam proponuje stolik, ale chyba można wejść i zerknąć tutaj, jak to wygląda. Jest atmosferka, gra muzyczka, można też rozejrzeć się z widokiem na miasto, z tym, że tu już jest to przesunięte przez takie... Здравствуйте. Nie, idziemy już. My uchodzimy. Dobrze, idziemy. Ale restauracyjka jest całkiem spoko, także można tu przyjść, coś zjeść i fajnie to wygląda. A ceny wam zaraz sprawdzimy i obejrzymy, dobra? Można? Nie ma tragedii jak na takie miejsce, całkiem spoko ceny. Espresso jest po 15, americano po 25, no to nie jest drogo wcale. No i nawet jest piwko można kupić po 30, tak? Peroni, czyli włoskie peroni chyba jest, nie? No. Po wejściu do restauracji pani od razu atakuje. Podejrzewam, że po prostu było dużo ludzi tam przyjeżdżało, żeby się pogapić tylko i no już teraz tak mają inne wytyczne chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Co zauważyliśmy tu w Uzbekistanie, że nawet w takich bardzo tych turystycznych miejscach, czy takich punktach turystycznych bardziej, to nie jest jakoś strasznie drogo. Jeżeli jest lokal na przykład, jeżeli są jakieś pamiątki, to nie jest to na zasadzie, że na mieście kupicie coś bardzo, no kupicie taniej. Ale nie, że tu już to są takie ceny z kosmosu, jak to często było w Polsce na przykład. Tu nie, to są minimalne różnice, czasami tych różnic nawet nie ma tak specjalnie. Zobaczcie sobie, tutaj są sprzęty hi-fi poprzedniej generacji. Takie z naszych czasów, o można powiedzieć, sprzęcicha. I to kurde, człowiek jak to widzi, to ma sentyment do tego. Ta muzyka było widać na tym sprzęcie, nie? Że to tak można ująć. A trzeba było mieć kaseta, płyta, ewentualnie później jeszcze CD i to było fajne. Tu nawet te zegarki chyba z melodyjkami, co to były też bardzo popularne, nie? Podobało ci się? Podobało mi się, ale myślałam, że trochę wyżej będzie ten. No ja też sobie myślę. My byliśmy w tej pierwszej tu kopule, o. Tutaj byliśmy dokładnie pod tym zielonym w tej kopule, a właśnie w tej samej już kopule to jest już restauracja później. Dojechaliśmy do stacji Alisher na Voi i idziemy teraz do Tashkent City Park, tak? No ale widać, że mają rozmach tutaj. To już tak bardzo nowocześnie wygląda to miasto. No bardzo, bardzo nowocześnie. Są nawet korty tutaj, zobaczcie, przy ulicy. Tu jest Tashkent City Park i się przejeżdża przez bramki, widziałeś? No ciekawe, ciekawe. No a tu jak widzicie są korty tenisowe, na które można wejść, to nie jest jakoś zasunięte. Żeby wybudować ten park, zburzono 2 osiedla domków jednorodzinnych. No i w 2019 otwarto ten park. Powstał przy współpracy różnych firm z Rosji, z Włoch. Tutaj właśnie ta roślinność, która jest nasadzona, to została też przywieziona ze szkółek włoskich. Nasadzono 4,5 tysiąca takich szybko rosnących drzew. No i ten akwen też jest taki duży na środku. Podobno, bo my teraz tego nie widzimy, czekamy aż zaczną się jakieś iluminacje. Przez środek tego akwenu biegnie 200-metrowa fontanna. No i właśnie za pomocą tej fontanny przedstawiane są te iluminacje. When you look at me, all the signs become clear. Oh, I see the sun, the moon, all the stars, constellations appear. But I never knew. Z tego co nam wiadomo, to za nami ten Hilton to jest jedyny Hilton w Uzbekistanie tutaj, także patrzymy na wyjątkowy budynek, bo jedyny w Uzbekistanie. I oczywiście ten hotel Hilton, jak widzicie, też jest fajnie iluminowany, o. Iluminowany? Iluminowany. I ja ci powiem jeszcze lepsza ciekawostka. Na naszej posesji jest jedyna wandrusowa chata w całej Polsce, a Całej nawet Polsce. w całej Europie. I takiej chaty nikt nie ma.
całym świecie. Po co to godosz? Teraz będą jeździć wszyscy do nas, żeby sobie ją obejrzeć. Bo mamy taką wąską drogę dojazdowo, tam by szło szlaban zrobić i opłaty pobierać. Możecie przyjeżdżać. Dla subskrybentów 5 zł, dla reszty 10 zł. Zaproś wszystkich, żeby cię odwiedzili, wiesz, a nie pobieraj opłat. Trzeba coś z tego mieć też, nie? Mojsze, chodź. Nie no, oczywiście zapraszamy za darmo, ja żartował. Możecie przyjechać, nas odwiedzić, grilla se zrobimy. Co se zrobimy jeszcze? Kociołek se zrobimy, fajny, dobry. Pogadamy se o fajnych, różnych rzeczach. Powymieniamy się doświadczeniami, poglądami i tym wszystkim, co pozytywne, bo o negatywnych rzeczach nie będziemy gadać, bo nie ma sensu. Możecie se przyjechać, obejrzeć ta Wandrusowa chata. Ale subskrybenty mają za darmo. 5 zł bata. 5 zł, wiesz? Ci, co nie subskrybują. To taki kompromis, nie? System nawadniający jest tutaj rozprowadzony i te roślinki są systematycznie nawadniane. To jest jakiś bukszpan, coś w tym stylu. Bukszpan, Beata Godo. Muszę jej zaufać, bo co jak co, ale na Nie, roślinach To nie jest się zna bukszpan. na pewno lepiej ode mnie. Nie, to nie jest. To jest jakiś... Nie ma to bukszpan. Wiesz co to jest? Redodendron, To jest jakaś roślina bardzo chyba odporna na suszę, bo ona jest jakby z plastiku. petunia. Nie wiem, czy nas widać, ale kupiliśmy guma, to się nazywa, takie małe, a ty masz pirożek, ja? Kosztowało to 3 i to 3, ale pan nam dał za 5, bo nie mieliśmy po prostu tyle gotówki. Jak nasz polski krupniuk, czyli jak się nazywa, kaszanka, nie? Faktycznie jak krupniuk, tu są krupy i właśnie taki smak ma. Bata poszła do apteki coś kupić na gardło, bo ją strasznie gardło boli. Turist? Turist, da. Siemanderko, kolejnego dnia w Taszkencie. Dzisiaj da się pokręcić solo, prawda, po Taszkencie. Zobaczymy, co tu ciekawego znajdę, co tu ciekawego się wydarzy dzisiaj, ponieważ Beata jest, znaczy źle się poczuła, ogólnie gardło ją bolało wczoraj bardzo i dzisiaj tak jeszcze z zatokami tam ma jakieś problemy, także odpuściła se ten dzień i poleży se w łóżku, wydobrzeje. Mam wrażenie, że ten pan się zatrzymał tylko dlatego, że mu kamera włączono i to go chyba przekonało do tego, żeby się zatrzymać, bo jakby nie miał zamiaru tego robić. No i tak się okazało, że co chwilę wzywają, prawda, na tą kontrolę, jak już widzą jakiś bagaż, a może z 2 razy się zdarzyło, że nas nie skontrolowali, a tak zawsze skontrolują. Czas oczekiwania na każdej ze stacji jest naprawdę bardzo krótki, także nie ma się co martwić, jeżeli nie zdążycie na jakiś pociąg, bądź też będziecie widzieli, że już odjeżdża, to za chwilę przyjedzie następny, także bez zmartwienia. A żeby nie było tak totalnie bez planu, no to postanowiłem przyjechać do słynnego tutaj w Taszkencie białego meczetu, a żeby tutaj się dostać metrem, to trzeba przyjechać na stację Minor. I ze stacji Minor wysiadamy i idziemy na przejście dla pieszych vis-a-vis. 2 godziny później jestem już trochę mądrzejszy, ponieważ nie ze stacji Minor, a ze stacji Bodomzor można szybciej dojść do białego meczetu. Jest to krótsza droga, mimo tego, że nazwa stacji Minor wskazywałaby na to, że znajdziemy się blisko tego meczetu Minora, ale jednak z Bodomzor jest bliżej. Tak. Czarne chmury wiszą nad miastem, oby nie lunęło. Ten ogromny budynek za moimi plecami to meczet Minor, który zwany jest też Białym Meczetem. Jego wyjątkowość pośród innych meczetów tutaj na terenie Taszkentu jest taka, że jest, jak widzicie, zbudowany prawie cały z białego marmuru. To nie jest jakiś zabytkowy, tudzież stary, prawda, meczet, ponieważ jego budowę zainicjowano jeszcze za czasów prezydenta Kamirowa, a mianowicie w 2013 roku. A meczet ten może pomieścić, uwaga, aż 2400 wiernych, prawda, skupionych w modlitwie, tak jak właśnie teraz, ponieważ jesteśmy świadkami takiej modlitwy. Budowano go ponad rok czasu i szybko stał się taką ikoną tutaj Taszkentu ze względu właśnie na swój specyficzny wygląd, który możecie teraz podziwiać. Modlitwy się już skończyły, także trzeba wejść do środka, prawda?
No i dziedziniec meczetu wygląda tak. Teraz wejdę sobie do środeczka. Oczywiście buty trzeba zostawić. Ok, buty zostawione. Idę. A tu się wchodzi. Zobaczymy. Wokół meczetu znajduje się bardzo pokaźny park. No a meczet to nie tylko budynek, w którym odbywają się modlitwy, w którym wierni się modlą, to nie tylko minarety, które służą do nawoływania do tych modlitw, ale też budynki, które służą do obmycia się przed modlitwą. I tutaj mamy właśnie taki budynek, w którym wierni tutaj muzułmanie przychodzą, przed modlitwą się obmywają. Oczywiście są też toalety, można skorzystać. Funkcja tego budynku jest bardzo istotna moim zdaniem, ponieważ jak wiecie, do meczetu jak się wchodzi, trzeba zdjąć buty. No a tam się myje nogi. No to ma to sens, nie? Bo jak ktoś chodzi tam pół dnia i nie myje tych nóg i potem ściągnie te buty przed wejściem do meczetu, no to wiecie co, nie? Ci zamiast tam rzekać, to by mogli wszyscy pozasypiać. Po strawie duchowej czas na strawę fizyczną. Ponoć tu niedaleko są najlepsze somsy w mieście, także ja tam wpadnę, kupię sobie somsa, jedna albo dwie, zjem i oczywiście jeszcze kupię Beacie, bo bych zapomniał. Beata będzie tam głodno, czeko, dzisiaj schorowano, także musi coś zjeść, żeby ją to postawiło na nogi. A co ją w Uzbekistanie może postawić na nogi? No tylko somsa, bardzo dobra somsa, najlepsze ponoć w mieście, także zobaczymy. A lokal nazywa się Minor, czyli tak jak tutaj meczet. Minor somsa. Idziemy skosztować tej rzekomo najlepszej somsy w mieście. Ponoć tu jest zawsze bardzo dużo ludzi, faktycznie jest bardzo dużo ludzi, także ja nawet do stolika nie siądę, biorę na wynos to. Właśnie dało się wyczytać w internecie, że tu zawsze są kolejki, także jest kolejka. Ludzie takie spore porcje biorą, jak widać, i tu też jeszcze stoliki są, to tu jest masa ludzi, na serio. Somsy udało mi się kupić, 5 sztuk, zapłaciłem 60, czyli kosztują, na to wychodzi, że 12 tysięcy jedna somsa. To nie jest tanio, jak na somsy, bo somsy można kupić po 4-5 tysięcy. Ale jeżeli są najlepsze w mieście, no to trzeba spróbować, prawda? Jedna wychodzi 4 zł. No. Zaraz sobie dziabna jedna, tak to wygląda. A jak smakuje, to wam powiem. To jest jedyny minus tej somsy, ponieważ tu jest mięso baranie. A ja tak baranie mięso średnio lubię. Moja nadzieja, że nie będzie wyczuwalny tu bardzo ten baran, ta wełna. To nie jest najlepsza somsa w moim mniemaniu. Przynajmniej od lepsze już tu. Jest może dużo mięsa, są duże kawałki, ale często zdarza się w tym jednym kawałku, że miał dwa takie, których nie można było przegryźć, jakieś ścięgna. Może w Taszkencie jest to najlepsza somsa, bo tu Żek jeszcze nie miał okazji jeść, ale w Uzbekistanie jest Żek lepsze już. Nie wiem, czy Beata będzie zadowolona, czy jej to będzie w ogóle smakować. O, coś się dzieje, coś się dzieje. A dzisiaj mamy taką pogodę. Jeszcze się pochodowaliśmy na dodatek. Także zero wyjścia. Tak w nocy wylatujemy już do Polski, no ale chcieliśmy jeszcze coś tam zwiedzić, zobaczyć. Ale mnie wczoraj rozłożyło niestety po tym metrze, po tych przeciągach chyba w metrze. Bo w metrze jest bardzo gorąco, a później jak się wychodzi na zewnątrz, to już jest chłodniej i kurczę, człowieka przewieje i to tak niestety czasami wygląda.
Na koniec jeszcze kilka miejsc, które odwiedziliśmy, ale ze względu na małą awarię sprzętu nie zostały w zadowalającej mierze uwiecznione. Dlatego w telegraficznym skrócie teraz je właśnie przedstawię. Pierwsze miejsce to oczywiście kultowy hotel Uzbekistan. Ta brutalistyczna ikona sowieckich architektów jednych straszy, innych zachwyca po dziś dzień, więc warto wyrobić sobie o nim zdanie. Plac Amira Timura to jedno z najważniejszych i najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Taszkencie. Kolejne miejsce to Muzeum Timurydów. Jest to jedno z najważniejszych muzeów historycznych Uzbekistanu. W sezonie warto też odwiedzić liczne parki rozrywki, rozsiane po całym Taszkencie. A teraz już życzymy Wam wszystkiego dobrego, zachęcamy do subskrypcji i aktywności w komentarzach oraz zapraszamy do wspierania nas na Patronite i poprzez linki afiliacyjne. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dziękujemy i do zobaczenia gdzieś w świecie. Do zaś. Mój przyjacielu, próbujemy dotrzeć do celu. Miejsce w to miejsce. Ja już nie umiem. Mamy tyju nakupili. Jadymy po schodach ruchomych, znaczy się już zaraz nie jadymy. Ponieważ budowę zainicjowano jeszcze za czasów ponieważ jego budowę zainicjowano jeszcze za czasów prezydenta, że wchodził na minareta. Minaret. Ten